Cześć kochani, jak zwykle witam Was Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia, kanale poświęconym promocji wszelkich form zdrowia, wszystkiemu temu, co nam służy. Starzy bywalcy wiedzą, o co chodzi, a nowi ewentualnie z Was, nasi goście, rozejrzyjcie się w tym kanale, poklikajcie w playlisty, będziecie wiedzieli, jaka tematyka przede wszystkim obejmuje. O czym dzisiaj? Oczywiście, że zawsze mówię o tym naszym zdrowiu, ale zdrowie to nie jest tylko zdrowie somatyczne, czyli zdrowie ciała, to jest zdrowie psychiczne i oczywiście zdrowie somatyczne, psychiczne, to co wszystko mamy przepraszam, w tej bani pod sufitem, to co mamy, słuchajcie, generalnie co nam w duszy gra, to przecież oddziałuje na nasze zdrowie. Mamy zdrowie emocjonalne również i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być poukładane i wszystko ma współgrać jak dobrze działająca orkiestra. I smyczki muszą grać, i bębny, i jakieś trąby i tak dalej, a dyrygent po prostu tym wszystkim dyryguje. I dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na parę takich aspektów, które pozornie nie mają wpływu na nasze zdrowie, a jednak mają, i to bardzo poważny. Między innymi powiem o taką, no, zademonstruję próbę podziału nas samych na różne typy ludzkie. Warto się przyjrzeć. Ja kiedyś się też sobie przyglądałem, kim jestem. Popełniłem w życiu masę błędów różnych, byłem czarnowidzem, aż nie do wiary dzisiaj, a jednak byłem takim czarnowidzem i to mi się wszystko spełniało, to te czarne myśli, jakieś czarne scenariusze, które tworzyłem, no to wszystko się spełniało, bo jestem twórcą, jestem stwórcą i wy również jesteście stwórcami, kochani. I tutaj chodzi o to, żeby wyzwolić się często z tych paradygmatów takich niskowibracyjnych, wejść na zupełnie wyższe. Kiedyś przeczytałem wspaniałą, zresztą wielokrotnie studiowałem tę książkę, Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, Berda T. Spaldinga. A to była taka historia wyprawy pewnych amerykańskich naukowców jeszcze przed II wojną światową do Tybetu i tam spotkanie z wieloma mistrzami, autentycznymi mistrzami stwarzania. I tam ci naukowcy mieli spotkać również Jezusa, tak, żyjącego Jezusa, dlaczego by nie, który ciągle powtarzał, posłuchajcie, akurat te słowa utkwiły, może nie zacytuję dokładnie, ale sens. Każdą myśl, najniższą, najciemniejszą, możecie w jednej chwili zamienić na myśl najwyższą, najjaśniejszą. A więc pytanie, co się opłaca? Czy iść w jakiś marazm, narzekanie, wszystko jest do dy, życie jest szare i długie jak wiadomo co, jak pewna wstęga, a niekoniecznie, a ta wstęga to też jest czasami bieluśka, często perfumowana, czasami wydrukowane ma kwiatuszki, na przykład bratki, fiołki i tak dalej, i tak dalej. No więc do jakiego życia my się przyrównujemy? Namawiam wszystkich po prostu do optymizmu, do radości w życiu, niezależnie od tego, co się w naszym życiu dzieje. To nie jest tak, że tutaj ten wymądrzający się Janusz Dąbrowski to już tak, wszystko mu się w życiu udaje, tak cudownie, pięknie. Każdy ma swoje jakieś życia, każdy również przechodzi różne traumy życiowe. Ja w swoim życiu przeszedłem masę różnych traum. W tym roku również, w tym 2024 potężną traumę. Odeszła bardzo im bliska osoba, a jednak jak widzicie, no, nie noszę czarnego stroju, nie umartwiam się, nie orzę pazurami sobie twarzy, nie po prostu posypuję głowy popiołem, bo to nie ma sensu. Kompletnie. Życie jest życiem i świat żyjących należy do żyjących, świat umarłych należy do umarłych, a z drugiej strony takie filozoficzne pytanie, czy naprawdę umieramy, co umiera w nas i tak dalej, czy naszych bliskich nie ma wokół nas. Warto tutaj przeczytać również książkę Alana Kardeka, Księga Duchów. Och, jest nawet film na Netflixie, chyba jeszcze jest. Namawiam Was do obejrzenia tego filmu. Kardec, pisze się Kardec. K, K, K jak Krzysztof, A jak Alina, R jak Ryszard, D jak Danuta,
E jak Elżbieta i C jak Celina, Kardec. Świetny film, historia pewnego francuskiego profesora żyjącego na przełomie mniej więcej chyba XIX, to był tak, XIX wiek, nawet nie na przełomie, który odkrył dla siebie, był absolutnym racjonalistą i odkrył dla siebie zupełnie inny świat. Ale obejrzyjcie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Natomiast teraz już, słuchajcie, zajmiemy się właściwym tematem. Udostępniam ekran, dlatego że przygotowałem, jak często to robię, po prostu pewną prezentację. Obrazy są obrazami. Momencik. Od początku, dobrze i tak dalej. A więc w rodzinnej strefie zdrowia to wszystko, co nam służy, to co jest fajne, to czemu... Poczekajcie, bo mi tutaj nie chce jedno to okno dziwne zejść. Poczekajcie, zatrzymam udostępnienie i jeszcze raz udostępnię ekran. To są takie, wiecie, typówki, które czasami o, jeszcze raz i tutaj postaram się zamknąć to, bo to przeszkadza. Dobrze, więc generalnie o czym będziemy mówić? Kto nigdy nie osiągnie sukcesu w życiu? Oczywiście na miniaturce jest troszeczkę inny tytuł. Chodzi o postawę, sklerozę czy radość życia, ale temat, kto nigdy nie osiągnie sukcesów w życiu. Posłuchajcie, kochani, co nam najbardziej przeszkadza w życiu? Ja stwierdziłem w ciągu tych swoich 70 lat życia na bazie moich doświadczeń, na bazie wielu moich znajomych, że najbardziej nam przeszkadza to, co mamy pod sufitem, czyli te 25 centymetrów między uszami. Oczywiście nie wszyscy to mają, niektórym te 25 centymetrów bardzo pomaga, ale mnie przez długi czas przeszkadzało. 25 centymetrów między uszami. Jak mówi pewien autor świetnej książki Spotkać Boga w człowieku, Ladislaus Boros, uwolnienie się od ciasnoty stęchlizny, wyrwanie się na świeże powietrze i wielką przestrzeń. Oto, co służy życiu. Oto, co służy rozwojowi. Nie przyszliśmy na ten świat, żeby tylko konsumować. Nie jesteśmy chodzącym, czasami myślącym, jak ja to często powtarzam, układem pokarmowym, człapiącym na dwóch łapach i sprawa załatwiona. Mamy tylko konsumować, jeść, oglądać telewizję, spółkować, takie inne historie robić i tak dalej. Nie. Nasze życie sprowadza się do tego, że mamy się rozwijać, mamy się doświadczać, mamy się wznosić w rozwoju osobistym, w rozwoju duchowym. To jest cel naszego życia. Zamiana istoty, jak mówi nauka, prawdziwa nauka kabały, to nie jest żadna jakaś dziwaczna mistyka, która coś ma wspólnego z teoriami spiskowymi, tylko celem życia człowieka jest zamiana z istoty reaktywnej, czyli reagującej jedynie, na istotę proaktywną. Reaktywność i proaktywność. A więc na człowieka, który stwarza przede wszystkim, kochani, siebie. To jest podstawowa rzecz, która istota ludzka dokonuje zmian w sobie. A więc niech nam nie zależy na zmianie całego świata, żeby on się zmienił, ona się zmieniła, to może byśmy jakoś żyli i tak dalej. Zacznij od siebie, człowieku. To jest podstawowa rzecz. Jeżeli tego nie zmienimy, to nic się nie zmieni w naszym życiu, tak prawdę mówiąc, bo jest taka zasada. Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, to musisz zmienić coś w swoim życiu. Co? To każdy niech się sam zastanowi nad tym, co powinien zmienić, co mu przeszkadza, jaki jest, tak prawdę mówiąc. Czy naszym bliskim łatwo z nami? I czy nam samym jest łatwo z nami? Czy nam samym jest łatwo z nami? Przyjrzyjmy się sobie, naszym demonom, co hodujemy w sobie. Była taka moja audycja na ten temat, przepraszam, nawet chyba jakieś 2 czy 3 tygodnie akurat ją wstawiłem na Facebooka, wróć na YouTube'a, na nasz kanał, o tych demonach, o zjadających towarzyszach. I w związku z tym pytanie, czy chcemy zmienić. No nie, niech się inni zmieniają i tak dalej, i tak dalej. Się świat zmieni. Tak, się zmieni. Już.
pędzie się zmienia. I właśnie dlatego najczęściej spotykanym paradygmatem jest nasza postawoskleroza, skostnienie, zabetonowanie. Nie chce nam się w ogóle ruszyć tej bani swojej kompletnie, tych szarych komórek. Ja już nie wiem, czy szare komórki, czy tam są synapsy u niektórych, czy też nie, nie mam pojęcia. I tutaj parę przykładów postawosklerozy. Pierwszy przykład, no ja byłem też takim przykładem. Złych myśli tyle chodzi mi po głowie. A dlaczego nie dobre myśli? To, co powiedziałem na początku audycji. Każdą najniższą myśl, każdą najciemniejszą można natychmiast zamienić na myśl najwyższą, najjaśniejszą. Natychmiast. Od kogo to zależy? Od kogoś z boku, od naszych bliskich, od naszych kolegów z pracy, koleżanki z pracy i tak dalej. Nie, od nas samych. My jesteśmy stwórcami. I to są wierzący w niemoc pesymiści, albo to się nie da, a ja się do tego nie nadaję, czarnowidzę, i tak zwani realiści, czyli ukryci pesymiści, czyli już kilka razy mówiłem o tym, realista to jest taki, słuchaj, ale no myśl realnie, ty się do tego nie nadajesz kompletnie, ale myśl realnie, sytuacja jest taka, że nic z tym nie zrobimy, ale myślę realnie, no nie dam rady pojechać, bo zobacz jaka pogoda, ale myślę realnie i taki realista. Wynocha z naszego życia i sprawa załatwiona. Realiści i pesymiści, przynajmniej z mojego. Ja od razu bardzo mocno wyczuwam takich ludzi i od razu szybko się separuję, a w zasadzie nie tyle ja się separuję, ile oni znikają z mojego życia, bo tak jakby energetycznie nie pasujemy do siebie i oni po prostu, no nie, z tym typem, czyli ze mną się nie da wytrzymać. No oczywiste, że się nie da. Prosta sprawa. E, I jak to na pewno oglądaliście kultowy serial Rancho, wiele tych odsłon było tego Rancha, Lucy Wilska, główna bohaterka serialu, mówiła tak z amerykańskiego, angielskiego. Polska to jest bardzo dziwny kraj. Zbierają się ludzie i zastanawiają, co im się jeszcze nie uda. No właśnie, to jest takie bardzo amerykańskie, bo Amerykanie generalnie preferują optymizm. Keep smiling, uśmiechnij się. Nawet jeżeli zdarzyło ci jakieś nieszczęście, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Akurat w filmie Nie ma mocnych Sylwestra Chęcińskiego tam też było, jak Kargul z Pawlakiem z wnuczką wybrali się do Ameryki, do America i tak dalej, United States i tam akurat było, pan Pietrzak tam jedną z ról grał i uśmiechnij się, jutro będzie lepiej i tak dalej. I to jest właściwa postawa. Czym się katować? Może jeszcze włosienicę będziemy nakładać i będziemy biczownikami, no, trzepać się po plecach kotem o 9 ogonach, czyli 9 rzemieni z kulkami stalowymi, czyli ołowianymi i tak dalej. Bzdura na kółkach. I tutaj są jeszcze, słuchajcie, więźniowie, niedoborowcy, więźniowie nadziei, w niewoli paradygmatu idealnych warunków do życia i pracy. Słuchaj, ale jak już skończę te studia, to wtedy też się za coś wezmę. Jak pójdę na emeryturę, to dożyję się do emerytury, ale wiesz, muszę skończyć jeszcze studia podyplomowe. Jedne, drugie, trzecie, jeszcze człowiek nie jest gotowy. Zamiast brać się. Nie, ja muszę najpierw ustawić się w życiu finansowo, bo teraz to nie mam szans na jakieś małżeństwo, dzieci i tak dalej. Nasi rodzice, no ja jestem 54 rocznik. Akurat to były bardzo trudne warunki, okres jednak wczesno powojenny, zaledwie 9 lat upłynęło od zakończenia II wojny światowej, wszystko było w ruinie i ludzie żyli i rodziły się dzieci, nie było żadnego problemu. A więc dlaczego akurat jesteśmy takimi niedoborowcami? No jeżeli to nastąpi, to wtedy i tak dalej, i tak dalej. Bzdura na kółkach i tyle. Dalej, przykładem postawosklerozy są więźniowie pogody, tak zwani meteopaci. Boże, ile razy ja spotykam takich ludzi. Nie, słuchaj, dzisiaj to nie, zobacz jaki deszcz pada. Jak słońce świeci, nie, dzisiaj to jest strasznie gorąco, nie da rady. Jak jest takie trochę i słońca, trochę, no widzisz jaka jest pogoda, raz tak, raz siak, cholera wie co, do czego, nie wiadomo jak się ubrać nawet, czy brać parasol, czy buty gumowe, czy nie. Nie, dzisiaj to nie. I cię wiecznie, oczywiście ten wyraz meteopaci, a to jest tylko przykrywka dla różnych tego typu zachowań, że nie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. I są więźniowie również lęku. Człowieku, czego ty się
chciałbym powiedzieć do cholery, to mówię. Czego do cholery się kurczę boisz? Czego? Twoje czarne myśli, twoje czarne scenariusze, to można będzie o kant stołu rozwalić. One powędrują w ogromnej większości do kosza. Jutro się przekonać, że zupełnie nie spełniły się twoje czarne przewidzenia. Chyba że się spełniły, no to byłeś prorokiem w takim razie, jasnowidzem, ale przyciągnąłeś dokładnie to, co sobie projektowałeś, bo tak jest. Przecież są 2 odcinki moje na temat stwarzania, kreacji i tak dalej, o świadomości, o innych tego typu rzeczach. I ja tam mówię, jesteśmy stwórcami. Otrzymaliśmy ten dar stwarzania. Nie to, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, czyli Pan Bóg też ma 2 łapki, 2 nogi, tą samą głowę, tylko można zadać pytanie, jest biały, żółty, czarny, czerwony ten Bóg, a co miał między nóżkami Bóg? Przepraszam za prowokacyjne pytanie, ale a dlaczego mamy ich nie zadawać? To są nasze myśli dotyczące, w jaki sposób w ogóle wyobrażamy sobie Boga. Absolut, źródło, wszechświat, tego genialnego kreatora, bo on ma być do nas podobny, bo nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje. A czy to musi być ciało na obraz i podobieństwo swoje? Chodzi o możliwości stwórcze. O możliwości stwórcze. Wcale nie musimy mieć ciała, tak prawdę mówiąc, żeby funkcjonować, żeby żyć. Dziwnie to brzmi. Ktoś może powiedzieć, no to facet, no to dobrze, zabijemy cię i zobaczymy, jak będziesz funkcjonował. No to się wtedy przekonamy. Dobra, teraz inne kategorie, kochani. Jak widzicie, ja trochę kpię, oczywiście śmieję się, bo trudno być poważnym. Akurat wczoraj byłem na takim fajnym spotkaniu, pogadaliśmy sobie z różnymi ludźmi. Nie mówię, no mówię, słuchajcie, no moja zasada, nie bądź takim sztywniakiem. Sztywne to są zwłoki w trumnie jedynie. Dobrze, następna kategoria to są maminsynki, słuchajcie, lub po prostu malowane lale i córeczki tatusia. Maminsynek z domu nie wyjdzie, jak ten, słuchajcie, jak ten kangur w tej chwili. Synu, masz już 30 lat, pora wyjść z domu, zabieraj manatki. No właśnie, siedzi w tej torbie, że tak powiem, i truje. No ale są mamusie, są tatusiowie, którzy kochają opiekować się swoimi dzieciakami, nie odetną pępowiny, chyba że sam syn lub córka sam na siłę odetnie pępowinę, bo już ma dość tego matkowania czy tatusiowania i tak dalej, i tak dalej. Dalej, inna kategoria takiej postawoskleroz to są lenie śmierdzące, którym się nikt nie chce. No i to właśnie tu ilustracja. Będziesz tak siedział cały dzień? No już dobrze, już się kładę i tak dalej. Albo zadowoleni z siebie, swoich warunków życia. Nędznie żyją, no to chwała im generalnie, że oni są w ogóle zadowoleni, że niczego nie chcą, ale to jest stagnacja. To jest stagnacja. Jak w przypowieści, słuchajcie, o 3 talentach. Opowieść Jezusa, tak, że Pan dał każdemu ze swoich sług po 1 talencie, czy ileś tam. No i co oni zrobili po pewnym czasie? Jeden zakopał, bo się bał, że ktoś ukradnie, nic z tym nie zrobił. Drugi pomnożył, trzeci coś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. A więc sługo kochany, ty pomnożyłeś te pieniądze, a ty nic z tym talentem nie zrobiłeś. Dosłownie talent. Talent to była masa, znaczy konkretna jednostka pieniędzy. Natomiast zobaczcie, nawet słowo sam talent. Otrzymałeś pewien dar, który masz rozwijać, człowieku. I pytanie, co ty z tym talentem robisz? Czy odkryłeś ten talent w sobie? Jaki odkryłeś? Może jeszcze nie odkryłeś, to odkryj go. Ja akurat otrzymałem talent do pisania, do przetwarzania rzeczy skomplikowanych na bardziej prosty język. Tak uważam i to mówię bez żadnej fałszywej skromności, bo inaczej zaprzeczyłbym darczyńcy, tak prawdę mówiąc. Nie, to nie otrzymałem, nie, bzdura i tak dalej. Otrzymałem po prostu. Każdy z was otrzymał jakiś cudowny talent. Może do tańca. Wczoraj byłem właśnie na Nocy Muzeów, tam wspomniałem o pewnych rzeczach i był ojciec z synem, którzy malowali moją miejscowość Bielsk Podlaski przed wielu laty. Wchodzili po uliczkach, jeszcze drewniane zabudowy. Jak oni to robili? Akwarele przepiękne, przecudowne. To jest dopiero talent. Kiedyś rysowano mi kilka miesięcy temu mój portret. W przeciągu 10 minut człowiek narysował mój portret.
To taki troszeczkę prześmiewczy i tak dalej, ale zastanawiam się, jak on to robi. Przecież to jest mistrzostwo świata, no. Tak jakby to było moje po prostu zdjęcie. No, zdjęcie komórką czy aparatem fotograficznym żaden problem zrobić, żeby odzwierciedlał prawdę pewną. A tu narysować to jest szaleństwo. A więc zobaczcie, jakie cudowne dary. Każdy z nas ma różne dary. Jeden do matematyki, inny do sportu, trzeci będzie świetnym tokarzem czy ślusarzem, czwarty będzie świetnym kierowcą, piąty będzie doskonale sprzątał na przykład, czy pani będzie sprzątać, będzie mistrzem świata w sprzątaniu. I każdy będzie chciał ją po prostu zatrudnić, tą dziewczynę, bo ona kapitalnie sprząta. Tak jak pani Władzia posprząta, to nikt inny i tak dalej. I to jest cudowne. Dlaczego mamy się piąć gdzieś tam koniecznie studia, to, tamto, siamto, ja wam to. Owszem, to jest rozwój, są horyzonty myślowe poszerzają się, ale to niekoniecznie tak musi być. Dalej, oczywiście inna kategoria podstawosklerozy to są sknery, czyli kutwy, dusigrocze, harpagony, jak z komedii Moliera o Harpagonie, takim skąpcu, że dusi tą kasę, ściubi, nie wyda dla siebie na jakieś nawet drobne przyjemności. Przeszedłem też przez to. Słuchajcie, wtedy kiedy nie miałem w ogóle ani grosza przy duszy, miałem taki okres bardzo trudny. I ja uwielbiam w ogóle lody. I tak pamiętam, że mam chyba 10 zł, to jest piątek, do poniedziałku trzeba przeżyć. I akurat budka z lodami. Boże, no, ale do kieszeni, no dycha, tylko tyle. No nie mam pieniędzy, nie pozwoliłem sobie. A później, jak dorosłem troszeczkę, to powiedziałem sobie właśnie, że to zrobię. Kupię sobie, poproszę. I bo o co chodzi? Bo jeżeli patrzę na tą dychę, mam tylko dychę, nie mam pieniędzy, to stwarzam już ten syndrom, nie mam pieniędzy, koniec, kropka. A tymczasem wszechświat mówi, dobrze, ale u mnie ja mam masę pieniędzy, mam wszystkiego pod dostatkiem. Wszystkiego, powietrza, wody, złota, ziemi, kobiet, mężczyzn, kwiatów, jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest. Tylko my sami zamykamy sobie drogę właśnie do tego, czym właśnie skąpstwem. A skąpiec ma czarne myśli, bo może nie starczyć, bo na czarną godzinę muszą zbierać. Co innego jest oszczędzanie, a co myślenie, bo to na czarną godzinę. No to jeżeli jak zbierasz na czarną godzinę, to znaczy, że ona ma się pojawić. Jeszcze jedna sprawa, pieniężni schizofrenicy. Masa jest takich ludzi. Chcieliby mieć pieniądze, ale mają w głowie taki paradygmat, często włożony przez rodziców, w ogóle rodzinę, otoczenie. Nie można być bogatym. Bogaci to złodzieje. Na pewno ukradli, ten taką bryką jeździ, to na pewno się nakradł. O, jest szefem firmy. My tutaj mamy zaledwie po 4000 poborów, a on taką bryką jeździ. No zleasingował sobie samochód. Bo myśli, bo gdyby go kupił za gotówkę, to wyłożyłby kupę kasy, a tak i tak musi mieć, i tak musi mieć. A ponieważ dobra bryka, no to dobrej klasy samochód, to wcale nie musi od razu jechać później do mechanika, żeby go naprawić, żeby przeglądy powiedzmy jakieś ciężkie robić, czy jakieś naprawy, bo on jeździ po Polsce na przykład gdzieś tam, załatwia swoje interesy i daje pracować tym swoim pracownikom, daje im utrzymanie. Proste. A w tym momencie, jeżeli płaci raty leasingowe, to w tym są podatki, a oprócz tego to wchodzi mu w koszty i prosta sprawa. Prosta sprawa. I ci pieniężni schizofrenicy, oczywiście oni są często religijni, jak mówił święty Paweł Starsu, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. O, i tu jest bardzo dobre zdanie. Czy pieniądze is money really evil? Czy pieniądze są faktycznie diaboliczne, tak prawdę mówiąc? Czy nasze myślenie o nich? Pieniądze są neutralne, to jest tylko narzędzie, jak długopis, jak komórka, którą się porozumiewamy, a przez komórkę wiecie, ile zła można zrobić? Można ploty różne puścić, można fake newsy. Tym długopisem na papierze można napisać do Urzędu Skarbowego: uprzejmie donoszę życzliwy podpis jeszcze, że mój sąsiad to czy tamto, ale ten długopis nie kojarzy nam się ze złem. Siekiera może służyć do zabicia człowieka, może służyć do budowy domu z drewna.
Pieniądz jest tylko narzędziem, środkiem wymiany energetycznej. Natomiast chciwość pieniądza tak. I te pieniądze mogą się stać dla nas pułapką. Pieniądze mogą stać się naszym bożkiem. A tu nie chodzi o to, żeby stały się bożkiem. Musimy się rozwijać. Chodzi o rozwój osobowy, rozwój duchowy, ale żyjemy na planecie materii, na planecie Ziemi, na planecie materii i mamy tą równowagę zachowywać, czyli rozwój duchowy i materia. Mamy dbać o materię, o nasze ciała, o naszą substancję, po to dostaliśmy również rozum i mamy materialne ciała, to znaczy, że to w takim razie nie powinien dbać o wolę ciało, bo ciało jest niczym. Umartwiajmy się. Chore to są myśli. Chore. I teraz słuchajcie, kochani, w związku z tym, jakie myśli mamy na przykład o pieniądzach? Zastanówmy się. Pierwsza podstawowa sprawa to trzeba wyważyć dokładnie ten balans, probalans, ekwilibrium między sercem a pieniędzmi. To ma być wszystko w równowadze. Na lekko z przechyłem na serce, na serducho. Lekko, lekko, bez przesady. Bo jeszcze raz, bo może być tak, że idziemy bardzo mocno na przykład w duchowość, o przepraszam, tu miała być duchowość, jest taki przechył, no to się ześliźniemy. Jeżeli pójdziemy w drugą stronę, tylko pieniądze, materia, to też się ześliźniemy. To wszystko ma być po prostu w równowadze. Pieniądze mają nam służyć, nam osobiście, pieniądze mają służyć do czynienia dobra, możemy komuś pomóc. Ostatni taki banalny przykład, gdzieś tam w sklepie stał chłopak, coś kupował i zabrakło mu chyba 50 groszy czy złotówkę. I tak, no, coś odrzucić trzeba. Ja mówię, bierz chłopie, kurczę, dam to złotówkę, to śmieszne. To nawet nie ma o czym mówić, ale po prostu czasami nawet nie mamy tej złotówki, tak? Ale jak mamy, to podzielmy się z tym. Znam ludzi, znam opowieść pewnej mojej znajomej, gdzie akurat byliśmy na szkoleniu. To było kilka lat temu, akurat Zawiercie, hotel Zawiercie, no i skończyło się w niedzielę szkolenie, ale poprzedniego dnia jeszcze wieczorem była integracja i tam niektórzy sobie pozwolili za dużo różnych rzeczy. No i pewien mój znajomy nie dał rady już z powrotem jechać samochodem, jego żona stoi przy tej ladzie, tam gdzie pani z hotelu po prostu urzęduje. No i chcą jeszcze na jeden dzień hotel, ale akurat kończyły im się pieniądze, więc prosi, może da się jakoś taniej ten, żeby on chociaż kilka godzin się przespał albo do następnego dnia. No nie możemy i tak dalej. I stoi ta moja znajoma i od razu, a ile ci potrzeba? I tam mówisz, że jest chyba 200 zł. Mówię, to bierz. Ale jak to bierz? No tak, no bierz. Ale ty mnie nie znasz w ogóle. No to co z tego? A jak ja cię nie oddam, no to najwyżej nie oddasz, no nie? No to będziemy się znać, będziecie mieli to oddać i sprawa załatwiona. I ta znajoma była ta, której moja znajoma udzieliła pomocy, była zaszokowana. Do dzisiaj to wspomina, tak prawdę mówiąc. A więc mając pieniądze, można komuś pomóc. Można założyć fundację, można ufundować na przykład stypendium dla jakiegoś dziecka biednego, bardzo zdolnego i tak dalej, i tak dalej. Więc co, pieniądze, jeszcze raz powtarzam, są złe? Co, chyba że pozwolimy stać się niewolnikiem pieniądza, to tak, ale to wszystko zależy od naszych myśli. Więc warto mieć pieniądze i to duże pieniądze. A dlaczego by nie? Tylko do dużych pieniędzy niestety trzeba dorosnąć, bo znane są takie przypadki, no, tych, którzy wygrywają gdzieś tam w totka, na loteriach. Ostatnio była słynna historia pewnego Amerykanina, Afroamerykanina, żeby był poprawny po prostu politycznie, wygrał 30 milionów na loterii w Stanach i to doprowadziło jego całe życie do nieszczęścia, tak prawdę mówiąc, bo przytłoczyło go to. Tak bywa. Co jeszcze, kochani? Więc jak myślimy o pieniądzach? Jak myślimy o pieniądzach? Mamy taki syndrom. Pieniądze przynoszą zmartwienia i problemy. To jest jeden sposób myślenia. Wolę martwić się nadmiarem pieniędzy niż ich brakiem.
Logiczne? Logiczne. To jeżeli w ogóle mówimy o zmartwieniu. Troszczyć się, a troskać się to jest zupełnie co innego. Bogactwo osiąga się kosztem zdrowia. Z dwojga złego wolałbym być chory i jednocześnie bogaty niż chory i biedny. Przynajmniej mam się za co leczyć. A oprócz tego, jeżeli mam pieniądze, to bardzo często mam racjonalny umysł, umiem zarabiać, więc umiem zadbać o siebie. Tak jak w moim przypadku, chociażby cały czas się suplementuję, wiecie o tym, więc tutaj niczego nowego nie odkrywam. Dbam o siebie pod każdym względem. Nie oznacza to, że już mam te miliony, no ale one też przyjdą. Pieniądz czyni człowieka swoim niewolnikiem. Pieniądz, który człowiek posiada, to jest swoboda. Ten, za którym goni, to jest niewola. Tak, bo gonimy za tym pieniądzem. O Boże, rachunki, czy my zapłacimy? No dobra, to muszę pójść do dodatkowej pracy, może jakieś dyżury dodatkowe wezmę i tak dalej. Nie ma czasu dla rodziny i stajemy się faktycznie niewolnikiem. Dalej, pieniądze szczęścia nie dają, ale jedynie wtedy, kiedy jest ich zbyt mało. Pieniądze szczęścia nie dają, ale pomagają to szczęście osiągnąć. Można wyposażyć swoje dzieciaki, można je wykształcić, można jeździć lepszym samochodem, a nie kurczę rzęchem za 3000, do którego trzeba kurczę ciągle dokładać, powiedzmy 20 czy 30-letni i tak dalej, już nawet niebezpieczny. To nie chodzi o to, że ja umniejszam powiedzmy życie tych, którzy nie mają pieniądza z różnych względów. Był czas, że ja też nie miałem w ogóle żadnych po prostu pieniędzy. Zaliczyłem okres naprawdę finansowej biedy. Więc dlatego dzisiaj mam prawo się wypowiadać o pieniądzach. Bo wiem, że można je zarabiać. Można. Sensownie, etycznie, nie kombinując nic, pomagając w dodatku ludziom. Można to robić. I teraz mówiliśmy o tych przykładach postawosklerozy i tutaj trochę nieco inny podział nas, ludzi, tak zwany nazywam to ichtiologicznym podziałem ludzkich zachowań i postaw, bo my przypominamy często zwierzęta ze świata wodnego. Wielu z nas przypomina karpie hodowlane, bo nas się hoduje, a można powiedzieć, że podobnie jak czworonogi niektóre się hoduje na łąkach po to, żeby je później zarżnąć, że poszły do rzeźni. A więc tak te karpie, dokormię się, byle tylko, żebyśmy nabrali szybko tego mięska, czyli płacili podatki, pracowali, a później emerytura. No i zasada, dobry emeryt to martwy emeryt, tak? Najlepiej od razu odejść w niebyt i sprawa załatwiona. I emerytury nie ma, państwo nie musi płacić i tak dalej. Ale spośród tych zwykłych karpi często zdarzy się karp królewski. Jedni z nas myślą o sobie w takich, wiecie, kategoriach. Dobrze, dobrze, reszta to jest taka byle jaka, ale ja to jestem kimś i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No to zastanówmy się, jak kończą karpie. No tutaj jest przykład pana. No podobno po rozmowie właśnie z tym panem już nikt nigdy nie widział prosiaczka, ale to samo spotka pewnie i każdego karpia. Również tego, słuchajcie, karpia królewskiego. Skończy albo w galarecie, albo po prostu na patelni, czy w jakimś innym przerobie, że tak powiem. Oczywiście to, co mówię, to jest pewna metafora, co zrozumiałe. Ale zdarzają się wśród nas, słuchajcie, rekiny. Rekiny oczywiście pożerają wszelkie inne ryby, pożerają foki, no i jawią się jako rozbójnicy oceanów i to tacy są również wśród ludzi. Im się wydaje, że wszystko mogą, każdy inny stanie się jego ofiarą. Oni mają tylko konsumować, korzystać z życia, ich ocean życia to jest ich. Ale zastanówmy się, czy naprawdę tak jest, bo spotkają orki, które uwielbiają wątroby rekina i atakują rekiny, akurat wątroby, wyrywając im te wątroby, sprawa załatwiona. A więc pytanie, kim chcemy być? No i są jeszcze delfiny, słuchajcie, no te orki należą też do delfinów, ale te delfiny, które nie są tak drapieżne jak orki, które się bawią, które się cieszą życiem, które żyją w stadach, które są po prostu bardzo, bardzo, bardzo przyjazne. Więc w związku z tym, który świat wolimy? Być karpiem, być rekinem, a rekiny potrafią się zagryzać również, czy po prostu być delfinem, pełnym radości, pełnym dobrego humoru i tak dalej.
A jeżeli już w ogóle mówimy o radości życia, optymizmie, to też pytanie jest, czy to jest radość życia? Lenistwo, fizyczna gnuśność. Zmęczyło mnie to leniuchowanie, chyba sobie odpocznę. A z drugiej strony za leniuchowanie jest, słuchajcie, kara. Można dostać nagłówkę i to ostro. Tak to kurza stopa zdarza się i jest. A przy okazji, jeżeli mówimy o życiu, ktoś mówi, ale ja zostało mi może kilkanaście lat życia. To z czego ja mam się tu cieszyć? To wykorzystaj to życie. Jest takie powiedzenie, zobaczyć Neapol i umrzeć, pojechać, obejrzeć, zachwycić się, ale umrzeć? Do końca swoich dni oglądajmy coraz nowe miasta, cokolwiek by to nie znaczyło. Zobaczcie, już kiedyś pokazywałem tą fotkę. Jaka radość dla tego starszego, bardzo starszego pana, że z młodą dziewczyną, a ona jest zaskoczona, że jeszcze ten staruszek dryga, że tak powiem. I obydwoje się po prostu cieszą. Może to jest jego wnuczka, która tańczy sobie z dziadkiem. Cudowne, fantastyczne zdjęcie. Może uda ci się przeżyć coś naprawdę wyjątkowo ekscytującego. Może spotkać miłość w jesieni życia. Najcudowniejszą, której do tej pory nie przeżywałaś, nie przeżywałeś. No tak, ale młodzi powiedzą, miłość staruchów. Na przykład takiego faceta jak ja, który skończył 70 lat. A co? A czemu nie? Oczywiście, że kocham, jestem kochany i cieszę się. No dobrze, ale to jak to seks z takim facetem starym? No to jeżeli ktoś ma tylko w głowie paradygmat PESEL-u, numeru PESEL, no że to już jest taki stary dziedzisko z przeproszeniem, stary piernik, tak sobie myśli, no to tak ma ewentualnie, to niech sobie nadal myśli. A moja akurat partnerka, jesteśmy ze sobą szczęśliwi, sprawa załatwiona. No może takie przeżycie cudowne. Miłość lwa do człowieka i człowieka do lwa. Akurat ta pani wychowała tego lwa od malucha dosłownie. Zresztą znacie te historie z YouTube'a, kiedy zwierzęta są wychowywane, nawet właśnie lwy czy gepardy i potrafią poznać po wielu latach po prostu swojego tego opiekuna. Więc kochani, zatrzymuję już udostępnienie. Jak widzicie, parę takich przemyśleń, trochę quasi-filozoficznych, ale uważam, że bardzo ważnych, na temat naszych postaw życiowych. Co chcemy w życiu osiągnąć? Nie w sensie koniecznie materialnym, bo żeby się wspiąć na szczyty, mieć miliony, jakoś tam potężny dom 500 metrów kwadratowych z basenem. No chyba, że kogoś naprawdę stać, to dlaczego by nie? Ale z basenu możemy korzystać też. Wykupić bilet na basen, karnet i pływać. No ale dzięki temu, że się też ma pieniądze, tak? Ale z drugiej strony trzeba chcieć, bo są ludzie, którzy mają pieniądze i nie będą tam pływać w ogóle. Bo im do głowy to nie przyjdzie. On będzie tylko gromadził tą kasę i tak dalej. Kończąc już, jak widzicie, e, myślę, że to jest taki rodzaj lekcji, takich wskazań. Ja to wszystko przerobiłem, przechodziłem przez te różne lekcje, bardzo trudne życiowe. I dzisiaj, no dzięki temu umiem sobie w miarę radzić w różnych nawet trudnych sytuacjach, bo wielokrotnie o tym mówię. Nieważne, co przeżywasz, ważne, jak to przeżywasz, jak do tego podejdziesz. Y, Ukradli ci pieniądze, okej, w porządku, pobłogosław tego złodzieja. Trudno, odzyskasz te pieniądze na pewno. Na tym się świat nie kończy. Coś się innego stało, na tym się świat nie kończy. Rzucił cię chłopak, w porządku, widocznie nie byliście dla siebie, na to miejsce zwolniło się, przyjdzie następny. Wspaniały chłopak, prawdziwa twoja miłość. Rzuciła dziewczyna, to samo. Jak to mówią doświadczeni ludzie, tego kwiatu pół światu. Nie trzeba się za bardzo martwić. I w ogóle nie należy się niczym przejmować i martwić. Jeszcze raz powtórzę, troszczyć się tak, troskać się nie. Kochani, wszystkiego najlepszego Wam życzę. Bądźcie optymistami w każdej sytuacji. I trzeci raz powtórzę, każdą myśl, najniższą, najciemniejszą, natychmiast jesteście w stanie zamienić na najwyższą, najjaśniejszą, o najwyższych wibracjach. Tego Wam życzę. I dziękuję za to znowu, że żeście byli, że żeście wysłuchali tych moich filozofii. E, Mam nadzieję, że jeżeli komuś jednemu to pomoże, to już będzie bardzo fajnie.
Ci, którzy ewentualnie powiedzą, że ploty bzdury, to niech też tak mówią, to jest ich świat, tym się nie przejmuję kompletnie. Natomiast was, tych, którym się ta audycja spodobała, to proszę o lajki, o suby, o komentarze, o przesyłanie tego do swoich znajomych, swoich bliskich, bo może komuś to pomoże. Takie moje widzenie świata. Zresztą myślę, że nie bylibyście tutaj na tym kanale, gdybyście byli czarnowidzami, absolutnie. Bo nie opłacałoby się tracić czasu na te wywody, wypociny niejakiego Dąbrowskiego Janusza. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Papatki, cześć. Trzymajcie się. Dobrze się trzymajcie.